Jest za 15:06, już zaczęłam się pakować. Nie był to chyba najszczęśliwszy wybór, jeżeli chodzi o biwak, bo jest bardzo wietrzny. Są takie silne porywy wiatru od czasu do czasu. Ten nie jest silny. 2 razy mi wyrwało śledzie spod kamieni przytrzymujących je, więc musiałam wstawać. Pierwszy raz za 15:04, drugi raz za 15:05. Już nie zasnęłam. No więc tak, wolałabym pospać więcej, ale teraz to już muszę wstawać, bo idzie ten deszcz. Z tej chwili pewnie za jakieś pół godziny, 45 minut mnie minął. Ale myślę, że wszyscy dziś pójdziemy do Małej Petry. Tak zakładam, bo później sprawdzają bilety na Petrę i już się tam dalej nie da spać. Cóż, tak to bywa na biwaku, nie zawsze jest komfortowo, raczej przeważnie nie jest. Piękny widok, straszny wiatr. Stef i Lee wyprzedzili mnie jeszcze przed świtem. Widok, ale pogoda taka sobie, pewnie nic nie słychać, bo strasznie wieje. Spotkałam 3 chłopaków, którzy są za mną, bo zgubili Powiedziałabym coś o geologii, ale obawiam się, że nie z wiele usłyszycie, więc powiem później. Ale zwróćcie uwagę na to, że te opadające w tej wielkiej dolinie skały są czerwone i bardzo trwałe, a te, które są wyżej, są żółte i nietrwałe. Taki właśnie jest tutaj układ geologiczny. Schowałam się w ruinach. Te ruiny mam opisane, więc wiem, że to są ruiny bizantyjskie wioski, a więc jakieś, nie wiem, IV wiek naszej ery. W sumie wyglądają tak samo jak te, których datowania nie znałam, więc może i tamte były bizantyjskie, nie wiem. A ważne, że jest ściana jakaś nędzna i stara, ale trzyma się i ja się mogę schować. O, straszliwie wieje. Pamiętacie Boga Baala, asyryjskiego Boga, którego tępił prorok Eliasz? No, dziś jest on bardzo aktywny. W prognozie jest deszcz ze śniegiem przez następne 2 dni. Na razie póki co tylko kropi, więc nie ma tragedii, ale po prostu jest bardzo, bardzo zimno i trudno jest się utrzymać na nogach.
Teraz ma być taki odcinek, przy którym jest napisane na mapie, żeby go obejść, jeżeli jest zła pogoda. Więc tak chyba zrobię, bo ma być jakaś bardzo, bardzo stroma półka skalna, gdzie jak powieje wiatr, to można spaść. A ja za chwilę się potykam, bo tak mną targa ten wiatr. No. No tak, rozmyślam na temat dnia zero albo i 2 dni zero, bo no co, no jutro Petra, a jak mogę Petrę zwiedzać 2 dni i oba 2 dni mieć ze śniegiem i wichurę, no masakra jakaś. Zima. Wszędzie są jakieś ruiny, różne takie tarasiki kamienne i nie wiadomo, czy one są neolityczne, czy z epoki brązu, czy średniowieczne, czy w ogóle nowożytne. Nowożytne raczej nie. I mnóstwo inskrypcji naskalnych, tego jeszcze będzie więcej. Niektóre już bardzo zatarte, inne jeszcze całkiem widoczne. No po arabsku tyle mogę powiedzieć, ale to może być bardzo stary arabski, a może być nowszy. Ten jest raczej stary. To skrót, droga po prostu płaska, więc chyba dobrze będzie nią pójść. Jeszcze nie wiem, gdzie będę nocować, no ale chyba jakoś się dowlokę. Tak, doszłam do skrzyżowania z Little Petrą i myślę, że spróbuję złapać stopa do Władimusa i przeczekać te śnieżyce, które zapowiadają, i wrócić tu, jak już będzie ładnie, czyli za 2 dni. Zobaczymy, jak pójdzie. Trzymajcie kciuki za autostop. Doszłam do skrzyżowania, tu gdzie szlak dochodzi z drugiej strony, ale już nie miałam na niego siły. Tutaj się idzie do Małej Petry i mam tam śnieżyce 2-dniowe, więc myślę, że spróbuję złapać stopa i wrócę tutaj za 2 dni, jak się pogoda poprawi. Taki jest plan. Trzymajcie kciuki za autostop, muszę zacząć łapać. Przepraszam, jeżeli wieje znowu wiatr, ale zobaczcie, jaki zachód słońca nad Petrą. Coś cudownego po prostu. Udało mi się złapać stopa do wsi przed Władimusa. 2 km zostały mi do przejścia, to nie jest żaden problem. Właśnie ktoś usiłował zaproponować mi podwiezienie za 2 dinary. 6 zł za kilometr. Nie, idę pieszo, a te 2 dinary mam zamiar wydać na jakieś dobre owoce. Na pewno będzie drogo, nie ulega to wątpliwości, ale myślę, że dobry wybór. Kemping w Małej Petrze kosztował 366 zł, a hostel według bookingu 58, hostel polecony przez Darka z kanału Wibracje Życia. Zaufałam Darkowi, mam nadzieję, że będzie ten hostel i fajny i otwarty, i że zaraz tam będzie. On jest zaraz obok muzeum, więc powinno być bez problemu. Władimusa wygląda zupełnie inaczej niż jakiekolwiek arabskie miasto, w którym byłam dotychczas, to znaczy byłam tylko w Jordanii. O, wieczór. Ale nawet meczet jest mniejszy od hoteli, no. Wszystko się tu buduje, mnóstwo autobusów dla turystów. O. Znowu jestem w Małej Petrze, ale minął cały dzień, kiedy nie filmowałam, czyli wczoraj. Wczoraj zrobiłam sobie dzień taki restowy, ale wszystko się potoczyło zgodnie z moim przeczuciem, które kazało mi jechać do Władimusa. Dojechałam do hostelu, a w hostelu spotkałam ekipę z Polski, która mnie rozpoznała i spędziliśmy razem wspaniały dzień, zwiedzając na luzie Petrę. Padał śnieg, na szczytach gór jest śnieg teraz, mam nadzieję, że z czasem stopnieje. Jest bardzo zimno, mglisto trochę, pada troszeczkę deszcz od czasu do czasu, ma padać więcej dzisiaj, zobaczymy, ale
Dziewczyny właśnie podwiozły mnie pod bramkę małej Petry, więc nawet nie musiałam łapać stopa z powrotem. Dzisiaj idę do Ładymusa już szlakiem normalnie, ale na lekko. Mam tylko niezbędny prowiant i wodę ze sobą i kijki i nie muszę dźwigać rzeczy kempingowych ani całego zapasu jedzenia, więc super. Czekam teraz, aż otworzą bramkę biletową. Nie ma tu żywego ducha, na razie jestem jedyną zwiedzającą, co jest wspaniałe. Z powodu złej pogody zresztą nie ma jakichś dzikich tłumów w Petrze, więc to jest fajne. Także wszystko się potoczyło świetnie i dzisiaj zachęcam Was do pozostania ze mną na zwiedzaniu Petry. Dziś będzie dużo oglądania i dużo historii. Niestety już od razu mam do czynienia z hałaśliwą wycieczką, ale co zrobić? Petra to jest najsłynniejszy zabytek Jordanii i po prostu wszyscy turyści tutaj lądują. To była też inspiracja dla mojej wędrówki, bo jesienią obejrzałam bardzo ciekawy film, podeślę link w opisie, właśnie o Petrze, o upadku państwa Nabatejczyków, którzy tą Petrę zbudowali i stwierdziłam, że koniecznie muszę też to zobaczyć. Państwo Nabatejczyków istniało dosyć długo, aczkolwiek nie wiadomo jak bardzo długo. Pierwsze wzmianki o Nabatejczykach pochodzą z 1000 roku przed naszą erą, ale nie są stuprocentowo pewne. VIII wiek przed naszą erą to już dalsze wzmianki. Pisma asyryjskie wspominały o tym, że Nabatejczycy są im podlegli. No ale kto w tych czasach nie był podległy Asyryjczykom? Wszyscy tutaj wokół. Asyria była wtedy bardzo potężna. Ale około IV wieku przed naszą erą Nabatejczycy byli niepodlegli i już pisano o nich, także jest to pewne, że to oni. Rozkwit tego państwa przypadał na wieki od III przed naszą erą do I naszej ery, kiedy podbili to państwo Rzymianie, doprowadzając je do upadku, o czym dalej. Nabatejczycy zbudowali kilka miast, takich większych, ale Petra była największa, to była stolica i jest bardzo ciekawie wybudowana wśród kanionów. Bardzo trudno dostępne miasto, strzeżone z różnych punktów widokowych i też właśnie wejścia do miasta są takimi wąskimi kanionami, jakimi ja wędrowałam i trzeba było po prostu znać je, żeby tutaj jakoś wejść. To było bardzo ważne miasto na skrzyżowaniu szlaków handlowych, ale nie wszyscy Nabatejczycy mieszkali w miastach i znakomita większość to byli po prostu pasterze. Paśli owce, kozy i pewnie również krowy, a tylko część mieszkała w mieście, ale Petra była bardzo ludnym miastem i największym w regionie. Nabatejczycy ewidentnie chcieli pozostać nieśmiertelni, bo większość zabytków, która tutaj jest, to są po prostu grobowce, tak jak ten, który widać za mną. W ogóle w tym regionie generalnie chowano ludzi w niszach skalnych, w grobowcach skalnych. W Biblii też jest wspominane, że ciągle kupowali jakieś groty i chowali kogoś w grotach, bo taki był po prostu zwyczaj. I im większy grobowiec, tym ważniejsza osoba. Zobaczymy jeszcze większy niż ten. Część jest odremontowana, ale bardzo niewiele, chyba tylko z 2 czy 3 są tak podszlifowane. Wydaje mi się, że muszą być podszlifowane, inaczej nie byłyby w tak dobrym stanie. No, a reszta jest taka już mocno zerodowana. Te skały są miękkie, to jest piaskowiec, więc deszcz stopniowo niestety je niszczy, kiedyś się zupełnie zatrą. Dopóki się nie zatarły, to trzeba je zobaczyć. Właśnie w Małej Petrze możemy zobaczyć jeden z nielicznych przykładów malarstwa nabatejskiego, chyba około I wieku przed naszą erą. Już nie wiem, ale w każdym razie faktycznie widać tutaj resztki malunków i wpływy rzymskie. Tam są takie motywy floralne, jakieś ptaszki, liści, kwiatuszki w tej głównej niszy. No i ma tu być dużo przedstawień różnych bóstw, między innymi z głównym bóstwem nabatejskim, czyli Buszarą, a także na przykład ma być Kupidyn, tylko zupełnie nie wiem gdzie, bo niestety te rysunki się mocno zatarły. Tylko w tej głębokiej niszy faktycznie widać, co tam jest namalowane, a poza tym to tylko bardzo wytrawny archeolog umie odczytać. No i też jest taki wzór cegiełkowy
To pewnie też taki typ imitujący budynek z cegły. Znaczy nie z cegły, tylko z bloków kamiennych zapewne. Pewnie Nabatejczycy uważali, że to jest coś fajniejszego niż kucie w skale, choć nam się chyba bardziej podobają niż kute w skale, bo Moskwa są bardziej wyjątkowe. Ale widać właśnie wpływy rzymskie, pewnie podobałoby mi się to, że w Rzymie tak mają. Dobra, lecimy dalej, bo droga daleka. Ogromnie ciekawym obiektem jest neolityczna wioska, która jest zasiadką. Jest tak cennym zabytkiem, że jest zasiadką, żeby nie chodzić tam bez przewodnika. Tymczasem wszyscy turyści konsekwentnie omijają to miejsce jako nieinteresujące ruiny. Zawsze tak jest, ja zawsze idę do takich miejsc i przyglądam się tym gablotom, które wszyscy omijają, bo są tam jakieś nieciekawe szare kamienie, tylko że one są bardzo stare. To osiedle było zamieszkane już 8,5 tysiąca lat przed naszą erą i to było pierwsze stanowisko neolityczne w ogóle eksplorowane w Jordanii. W muzeum w Ammanie były zabytki z kolejnego takiego miejsca, tam były te statuetki oklejone glinką. To właśnie jest podobny czas, także jest z tych zupełnych początków rolnictwa na świecie i na Bliskim Wschodzie. Tutaj była stała wioska, jakieś uprawy mieli, jakieś bydło w miarę stacjonarne, a nie łowiectwo i zbieractwo tak jak wcześniej. Pasterstwo pojawiło się bardziej nieco później, jak już gleba została wyjałowiona, co następowało dosyć szybko, ale przez jakiś czas takie zamieszkałe wioski istniały. Ta wioska była zamieszkała przez 3000 lat, do 5500 roku przed naszą erą. Te domki, które są tutaj z przodu, to są oczywiście repliki, mają dachy i są kwadratowe, tak jak było też w Muzeum Ammanie, że te najstarsze były okrągłe, a dopiero potem wynaleziono domy prostokątne i to już są domy z tego następnego etapu. A poza tym jest tam po prostu masa takich tylko pozostałości, takich murków i kamieni luzem. Wygląda na to, że ruiny w Fejnanie, nad którymi się zastanawiałam, jak mogą być stare, czy one są bizantyjskie, czy arabskie, one chyba były neolityczne. No właśnie trzeba być ekspertem, żeby poznać, jak bardzo stare są te ruiny. Znowu się pomyliłam. Są tu też okrągłe domy o okrągłym fundamencie. Te pierwsze domostwa osiadłych ludzi. Zaraz za tym prostokątnym mamy dwie repliki takich właśnie okrągłych miejscówek. Na przeciwległej ścianie skalnej widać jeden z dwóch najczęściej odwiedzanych obiektów tutaj w Petrze, czyli tak zwany klasztor. Choć z klasztorem ma on niewiele wspólnego. Prawdopodobnie była to świątynia, wybudowana w połowie pierwszego stulecia naszej ery i nie wiadomo wiele więcej, bo raczej na pewno nie był to grób, a przynajmniej nie był to grobowiec z założenia. Później był wykorzystany jako kościół w czasach bizantyjskich, ale właśnie wydaje się, że była to jakaś świątynia, być może jakiś specyficzny kult osobny niż
jakby w reszcie miasta, ale tego też nie wiadomo. Raczej nie była to świątynia Duszary, czyli tego głównego bóstwa, być może jakiegoś innego, ale zupełnie nie wiadomo. Niewiele wiadomo, no bo wszystkie ślady się zatarły, jakaś właśnie tylko jedna inskrypcja ocalała na ścianie i stąd wyczytano, że to był jakiś taki kult. No, ale najciekawsze w tym jest to, że ci architekci, ci budowniczy musieli od początku bardzo pilnować, żeby się nie pomylić, bo to nie jest tak, że się buduje z bloków i układa i coś się nie uda i jest pomyłka i można wyrzucić jeden blok i zrobić go od nowa. Nie, tutaj wszystko trzeba wyrzeźbić w tej ścianie skalnej bez żadnej pomyłki. To ma prawie 50 metrów wysokości i bardzo dobrze się trzyma, pomimo że nie jest jakby zadaszony. Jest może dlatego, że jest od zawietrznej, bo generalnie wiatr tutaj wieje przeważnie z południowego zachodu, czyli dokładnie stamtąd, więc deszcz nie smaga frontowej ściany tej świątyni, tylko jest trochę osłonięte i dlatego może jest w tak dobrym stanie. Naprawdę trudno odróżnić, które nisze skalne są grobowcami, a które domostwami mieszkalnymi. Tylko po takiej dziurze na trumnę w zasadzie można to poznać, przynajmniej ja po tym poznaję. Tutaj mamy kilka mieszkalnych budynków za mną. W zasadzie mijałam takie po drodze na szlaku, tylko takie mniej niewykute, takie bardziej, że ludzie użytkują naturalne jaskinie. I tak było zawsze, od paleolitu, jak tylko była jakaś taka fajna nisza, skalne zagłębienie, ludzie robili takie murki osłaniające wejście i często mieszkali po prostu tylko z przodu jaskini, a nie zagłębiali się w te ciemne czeluście. Ciemne czeluście zawsze prowadziły w zaświaty, więc niekoniecznie za życia chcieli ludzie tam przebywać, ale różnie oczywiście bywało, zapuszczali się w te czeluście. Te jaskinie tutaj nie są głębokie, to są takie po prostu wymyte przez deszcz, więc ludzie zaczęli pomagać naturze i rzeźbić w tej skale i takie bardzo, bardzo fajne pokoje z tego wychodzą. Fajnie byłoby się tu przespać, ale nie jest to dozwolone. Wszędzie prowadzą jakieś schodki, każda dolinka, każda odnoga takiej dolinki była użytkowana. To było naprawdę duże miasto i wszędzie ktoś mieszkał. Dachy z trzciny były przed takimi domkami, z jakichś takich palm, pewnie liście i trochę z koców takich beduińskich, tak jak teraz w zasadzie. Ludzie nadal tak żyją, bo tak jest wygodnie, tak jest fajnie. Sama żyję w namiocie, więc jakby nie dziwię się temu zupełnie. Fasada świątyni jest w sumie większa niż sama świątynia, ale widać ten ołtarz, na którym prawdopodobnie składano ofiary. Palono kadzidło, to na pewno robiono, bo to robili wszyscy starożytni. No i niestety nie wolno tu wejść. No, zrozumiałe, no. Chcą chronić te najcenniejsze zabytki, więc tylko z dołu. Wszystkie schody w mieście były też wykute w skale. Teraz jest dużo współczesnych, ale zostało jeszcze takich zabytków trochę. Wszyscy mają problem ze schodzeniem, bo jest ślisko. Dlatego, że jest piasek na wierzchu i po prostu na tym piasku się jedzie. No. Ale da radę.
Tutaj doliny się wszystkie otwierają, tutaj jest centrum Petry i różne takie place i budynki, które się w większości zawaliły. Zniszczenie Petry następowało powoli z wielu przyczyn, ale główną przyczyną było trzęsienie ziemi w 363 roku. Wszystko się rozsypało, budynki się rozsypały, przede wszystkim rozsypały się akwedukty i tamy, które zapewniały mieszkańcom wodę. Mieszkańców było bardzo wielu, bardzo wiele potrzebowali wody i w momencie, kiedy to wszystko zostało zniszczone, to była katastrofa. Ale to nie wszystko, bo przecież byli jeszcze Rzymianie. Najpierw byli Grecy, ale Grecy niewiele tu zdziałali. Raz wyprawili się z ekspedycją, zostali pokonani i właściwie dali spokój. Wpływy greckie widać doskonale w architekturze, ale jakby to tyle. Architektura nabatejska jest takim połączeniem trochę tej ich własnej i właśnie greckiej. Ale to za mną raczej jest rzymskie. To taki największy kawałek, który ocalał. Zdaje się, że trochę po prostu odbudowany. Tu była świątynia, również starsza, ale później właśnie Rzymianie na tym nabudowali kolejny budynek. Ołtarz jest tam w głębi, na dole. A tutaj znaleziono rzeźbę Marka Aureliusza i ten budynek najprawdopodobniej powstał na cześć cesarzy rzymskich. Aneksja Nabatei przez Rzymian nastąpiła w roku 106 naszej ery. No i to była druga przyczyna upadku Nabatei, ponieważ Nabatea była miastem handlowym. Tutaj wszędzie dawniej były stragany. Tak jak dzisiaj są z pamiątkami, tak kiedyś po prostu było to wszystko. To było niesamowicie bogate miasto. Zmuszali wszystkie karawany, żeby właśnie tędy szły. Zgarniali 25% podatki od towarów, które były przewożone. Co tutaj przewożono? Złoto, kadzidło, mirrę, piękne materiały z Syrii, obsydian z Afryki, cukier, lazuryt, ten piękny niebieski minerał, przyprawy z Indii. Co tylko ktoś sobie mógł wymarzyć, to pewnie właśnie mógł zakupić tutaj. No i Rzymianom to oczywiście nie bardzo pasowało. Oni bardzo chcieli zawładnąć tym miejscem i zgarnąć odzyskać te podatki przede wszystkim. I udało im się to w ten sposób, że najpierw otoczyli Nabateę. Zdobyli wszystkie krainy wokół i w momencie, kiedy zyskali dostęp do Morza Czerwonego, mogli już po prostu omijać Nabateę. Nabatea najpierw kontrolowała też morze. Nabatejczycy byli piratami, rozbójnikami, więc ich władza sięgała i w morze. I kiedy Rzymianie uzyskali morze, zostali osamotnieni ci Nabatejczycy i po prostu ich istnienie miasta przestało mieć sens, bo już nie musiały te karawany tędy przechodzić, bo mogły po prostu biec naokoło. No i to ich wykończyło, to trzęsienie ziemi i przejęcie handlu przez Rzymian. No, zobaczmy, co tam dalej z tych budynków porzymskich i jeszcze nabatejskich zostało. Tyle się udało wyzbierać z ozdobnych detali, tylko że leży to wszystko tak bez zadaszenia i pewnie deszcz temu zaraz pomoże zerodować. Deszcz właśnie zaczyna padać, muszę się gdzieś schować. Tak jak to wszystko padło w IV wieku naszej ery, tak sobie leży. Trochę tylko odkopane z ziemi przez archeologów. Znalazłam tutaj starożytne malunki na ścianach, ale chłopaki walą prosto w nie w piłką, po prostu nie zważając na nic. Ochrona to tutaj nie bardzo działa. Policja gdzieś stoi na dole i ma wszystko w nosie. A jaka tutaj przepiękna posadzka, sześciokątne płyty kamienne z tego lokalnego kamienia, który tutaj w takiej obfitości występuje i w najróżniejszych kolorach jest. To była świątynia. Nabatejczycy
nabatejska świątynia i jednocześnie największy wolno stojący budynek w całej Petrze. Nie bardzo się go da zwiedzać spokojnie. Chłopaki chodzą i żebrzą. Właśnie mnie prosili o ciastko jakiegoś innego turystę biednego o pieniądze. Nie ma tutaj spokoju za bardzo. No ale monumentalna budowla, resztki kolumn i posadzka. Schody, część ocalała. Pomieszczenia też widać ich zarys. Na koniec chłopcy zaproponowali mi, że za zaledwie 1 dinara mogę spać w jaskini dzisiaj w nocy z beduińskim mężem. No ja naprawdę już przesadzają. Znaczy wiem, że jakby prostytucja w Jordanii funkcjonuje bardzo dobrze. Nie wiedziałam, że mają też męskie prostytutki tutaj. No ale w sumie czemu nie? Normalnie jak w starożytnym Rzymie. No, a właśnie starożytny Rzym to ta droga, po której idę, to jest rzymska drukowana droga, więc świątynia droga i na pewno główna ulica, przy której były te najlepsze stragany. Dzisiaj nie ma nic, dziś się wszystko zwinęło, popaduje śnieg, szczęście właśnie przestał, stragany są zwinięte, tylko ci chłopcy i nieliczni turyści. Tutaj mamy baptysterium datowane na V wiek naszej ery i jest tak pięknie obłożone marmurowymi płytkami, kolumnada, ale wszystko za kratą, nie wolno tam łazić, no chyba, że pewnie jest jakimś specjalnym przewodnikiem. Do Petry również dotarło chrześcijaństwo i są tutaj też zabytki chrześcijańskie, właśnie jest też w bizantyjskim kościele. A raczej tym, co z niego zostało, to sporo z niego zostało i to jest jeden też z najciekawszych zabytków tutaj. Tutaj mamy baptysterium datowane na V wiek naszej ery i jest tak pięknie obłożone marmurowymi płytkami, kolumnada, ale wszystko za kratą, nie wolno tam łazić, no chyba, że pewnie jest jakimś specjalnym przewodnikiem. Przyznam, że trochę mi się już zrobiło zimno i trochę się poczułam zmęczona, już mi się trochę nie chciało tutaj wchodzić, ale całe szczęście, że weszłam, bo to jest naprawdę piękny przykład sztuki sakralnej. Chronią go tutaj za pomocą dachu, wszystko jest przykryte fajnie i zabezpieczone, nawet są sznurki dookoła, żeby ludzie nie łazili po mozaikach, więc fajnie. Na pewno odbiega architektura tego miejsca od pozostałych budynków, które są w Petrze. No jest późniejszy, wiadomo, nadal w tych wszystkich kolumnach widać te same motywy, które były w świątyniach nabatejskich, ale już posadzka jest inna i mozaiki są wyjątkowe. Jest tutaj też widoczna postać ludzka i tam jest druga. Czy to jest ktoś, kto łowił ryby w morzu w Nowym Testamencie? Bo ma stopę na rybie. Jest tam też coś napisane, ale nie podejmuje się odczytania. Tutaj poniżej jest też fajna rybka. Tutaj dzik. Tutaj mamy zająca. Szukam też zebry i wydaje mi się, że to może być zebra. Tam, na samym środku, no jakby na końcu. Taka trochę w paski. To też była nabatejska świątynia. Świątynia uskrzydlonych lwów. Mocno się zawaliła, ale udało się właśnie odcyfrować, że to było coś takiego. Była to świątynia zbudowana ku czci bogini. Na zboczach wschodniej części doliny mamy grobowce i to są grobowce już królewskie, takie bardzo, bardzo ładne. Niestety one właśnie są przodem do niepogody, przodem do deszczu i są bardzo zniszczone. Wczoraj tu byliśmy z ekipą, obejrzeliśmy wszystko dokładnie. Byliśmy też na górze na punkcie widokowym, z którego widać tą najbardziej znaną atrakcję, czyli ten największy grobowiec.
Nadal popaduje śnieg, a tymczasem teatr rzymski, on znacznie lepiej wygląda z góry, jak się go ogląda z punktu widokowego, no ale tu z bliska można się przyjrzeć, że te wszystkie stopnie też zostały wykute w skale, a nie zrobione z bloków osobnych, więc jest to mistrzowska robota. Tutaj trochę tej posadzki też jest i miejsca, z których wypuszczano zwierzęta na walki ze zwierzętami. Miały tu one miejsce, tak jak pewnie wszędzie w starożytnym Rzymie. Robi się bardzo gwarno, bo wszyscy wychodzą, ale tutaj właśnie jest ten najbardziej rozpoznawalny punkt Petry, czyli mauzoleum króla Arethasa III. Nazywane skarbcem, ale nie mające ze skarbcem nic wspólnego. Jest to po prostu bardzo piękny grobowiec króla i dlatego jest w tak doskonałym stanie, że właśnie został wykuty bardziej w głąb tej skały i posiada zadaszenie i jeszcze jest od strony, z której nie pada, więc prezentuje się tutaj naprawdę ładnie. Te cechy i nabatejskie, i hellenistyczne są doskonale widoczne w tych drobnych detalach. Mamy po kawałku orła, po pół orła na samej górze. No i w środku jest figura ludzka, która prawdopodobnie jest figurą Boga Duszary, ale oczywiście nie jest to zupełnie pewne. Z Petry wychodzi się takim bardzo malowniczym kanionem, w którym można podziwiać, jak Nabatejczycy sobie tę wodę organizowali. W celach edukacyjnych tutaj zrekonstruowano taką tamę, która zatrzymywała wodę deszczową. Był szereg zbiorników, niektóre naprawdę ogromne, no bo musiały zaopatrzyć wszystkich w tą wodę i do picia i nawet do nawadniania, bo mieli też tutaj sady, owoce, ogródki, więc każda kropla była bezcenna i tu właśnie fajnie widać, jak to spływa. A dalej mamy akwedukty, tutaj wzdłuż ścian skalnych biegł kanał. W niektórych miejscach są nawet dwa kanały, ale właśnie taki przy ścianie i cały czas płynęła woda. Można było sobie nabrać i się napić. Teraz nie ma ani kropli, mimo że pada deszcz. Na koniec to, co w Petrze podobało mi się najbardziej, może obok tego grobowca, który był schowany w bocznym kanionie i miał rzeźby lwów. Tutaj mamy wielbłądy. Tu była rzeźba przedstawiająca człowieka, który prowadzi karawanę złożoną z dwóch wielbłądów. Tu jest jakby widoczna połowa tego człowieka, a tu są łapy jednego wielbłąda, drugie łapy tego samego wielbłąda, tam jest drugi. I tutaj widać też brzuch tego wielbłąda, więc jakby tutaj się te nogi kontynuowały, a pomiędzy nogami jakby wielbłądów, właściwie za nimi, płynęła woda w tym małym akwedukcie, więc naprawdę niesamowicie to musiało wyglądać, jeszcze jak szemrała woda, cudownie. Szkoda, że brakuje górnej połowy tej rzeźby, ale i tak jest ona fajna, bo symbolizuje to, co czyniło Petrę kwitnącą, to co sprawiało, że ona istniała i była tak wspaniała, jak była. Zagłębienia, które są widoczne na tej ścianie, to były kapliczki stawiane na pamiątkę w odwiedzin miasta przez pielgrzymów. Petra była bardzo ważnym ośrodkiem pielgrzymkowym i tutaj takich małych kapliczek jest dużo, pewnie tylko ci bogatsi pielgrzymi mogli sobie na nie pozwolić. Pewnie, nie wiem, jakieś kadzidła tam się paliły, jakieś lampki zapalano, może jakieś zioła albo innego rodzaju ofiary, nie wiadomo, ale można sobie wyobrazić. Zwiedzanie zakończyłam jeszcze w muzeum. Koniecznie pójdźcie do muzeum, jeśli będziecie w Petrze, bo tam mają wszystkie te detale, które uratowali przed zniszczeniem i kradzieżą. Różne naprawdę piękne rzeźby i jest sporo opisane o historii. Tam takie trochę jest też paleolit. Znaczy jest taki bardzo wczesny neolit głównie. Tam paleolitu nie bardzo było, ale były fajne krzemienne narzędzia, jeżeli też lubicie tak jak ja. No więc tam jeszcze spędziłam z godzinkę i później poszłam do hostelu. To jest właśnie mój hostel, moje 4 ściany. Nie pokazywałam wam jeszcze hostelu, bo już po prostu jestem tak zmęczona, że nie mam siły. Ale właśnie pokazuję wam ten pokoik, w którym śpię.
Hostel nazywa się Petra Cabin Hostel i naprawdę jest spoko. I jakby każdy ma swój boks, pudełko i łóżko i można zamknąć takie przepierzenie od korytarza, więc jest się zupełnie samemu, nie tak jak normalnie, że są wszędzie łóżka i widzi się tych innych ludzi, co robią i tak dalej. Można się zupełnie odciąć i odpocząć, więc to jest naprawdę fajne. Jest ciepło, jest prąd, światło. Łazienka jest dosłownie 2 kroki od mojego pokoiku, więc naprawdę fajnie. Jestem strasznie zmęczona, już pewnie widzieliście pod koniec, że mi się zaczynały oczy zamykać ze zmęczenia przy ostatnich relacjach i teraz zjadłam jeszcze trochę owoców i zjadłam bób z blanszowaną cebulką w sosie pomidorowym. Sama to zrobiłam, tą potrawę. No i teraz już idę spać. Jutro dalej w drogę, już niestety to jest moja ostatnia noc w hostelu. I już będzie namiotowanie i niestety targanie dużych ilości wody, bo przede mną jest odcinek, na którym jest bardzo mało tej wody. Mam nadzieję, że po deszczu będzie troszeczkę więcej, ale gwarancji nie ma, więc no. Będę się teraz cieszyć prysznicem. Walnę się do łóżka, będę spała jak zabita, no ale o 6 muszę wstać, żeby przejść jakiś sensowny dystans. W planie będzie 25 km do źródełka, które mam nadzieję zawiera wodę. No i jeszcze raz przejdę przez Petrę, bo tak prowadzi szlak, że przychodzi tutaj z powrotem.